CQRS generalnie wprowadza nam coś takiego, co zakłada oddzielenie zapisu danych od pobierania danych. Dają nam wiele korzyści, między innymi są przewidywalne, ustrukturyzowane dane, które wiemy, jak będą się zachowywać, wiemy, jak będą wyglądać. Chcemy go używać również, jeśli dane konkretnych aplikacji z różnych miejsc będą wykorzystywane w wielu miejscach, będą współdzielone oraz jeśli będą bardzo często się aktualizowane. State jest właśnie wszystkim, tak naprawdę jak możemy w bardzo prosty sposób wprowadzić takiego NGXS-a do życia w naszej aplikacji. Cześć wszystkim, dzięki Korneliusz za tutaj szybkie zapowiedzenie. Jak już było wspomniane, nazywam się Konrad Wróblewski i dzisiaj bardzo w skrócie opowiem Wam o tym, jak zacząć swoją przygodę w State Managementie oraz pokażę przykład, jak szybko przekształcić aplikację właśnie, żeby wykorzystywała właśnie jedną z bibliotek do State Managementu. Ok, no tak jak już było wspomniane, nazywam się Konrad Wróblewski, jestem członkiem House'ów Angular od ponad roku. I przyjechałem tutaj z Wrocławia, jestem członkiem, że tak powiem, zdalnym, przyjeżdżającym i oczywiście zajmuję się na co dzień Angular Developmentem. O czym Wam dzisiaj opowiem, tak po kolei. Na samym początku wstęp o tym, dlaczego chcemy używać Reduxa, o tym, czym jest Redux oraz tak pokrótce, jakie są nasze motywacje. Dalej opowiem o tym, czym jest store oraz jak wygląda Dataflow w Reduxie. Dalej o trzech głównych pryncypiach Reduxa, następnie o podstawowych założeniach, czym jest action, selector, reducer, state, tutaj bardziej zgłębię dokładnie z czym to się je. Następnie wspomnę o dwóch najbardziej popularnych technologiach, dwóch najbardziej popularnych narzędziach, bibliotekach, które możemy wykorzystać właśnie do state managementu w Angularze, czyli NGRX oraz NGXS. No a na sam koniec, jak już wspomniałem, szybki przykład bardzo prostego stora zbudowanego właśnie przy użyciu NGXS-a. Ok, więc zaczynając od wstępu, dlaczego chcemy tego Reduxa używać? Redux jest to pattern, który wywodzi się generalnie od twórców, od inżynierów z Facebooka, którzy oparli to jeszcze na swoim poprzednim patternie, który nazywał się Flux, który jeszcze jest oparty na CQRS-ie. CQRS generalnie wprowadza nam coś takiego, co zakłada oddzielenie zapisu danych od pobierania danych i właśnie to jest taka podstawa, na której dalej zostało zbudowane właśnie cały Redux. Tak więc właśnie wywodzi się tutaj od Facebooka oraz właśnie pierwszą biblioteką, która używała tego, był właśnie React, a nie tutaj framework Angular. Jeśli chodzi o argumenty, dlaczego moglibyśmy chcieć i kiedy moglibyśmy chcieć zacząć używać Reduxa i porzucić ideę po prostu serwisów, które nam tak naprawdę w Angularze wiele pomagają i mogłyby zastąpić ten management. Dlatego, że dają nam wiele korzyści, między innymi są przewidywalne, daje nam konkretną, ustrukturyzowaną obszar, ustrukturyzowane dane, które wiemy, jak będą się zachowywać, wiemy, jak będą wyglądać. Każdy deweloper, który pracuje nad danym projektem, a może być ich wielu, wie, jak podejść do danego stora, wie, co tam się dzieje i tak dalej. Chcemy go używać również, jeśli ten state aplikacji, jeśli dane konkretnych aplikacji z różnych miejsc będą wykorzystywane w wielu miejscach, będą współdzielone oraz jeśli będą bardzo często się aktualizowane i po prostu zmieniane, jeśli chcemy, żeby cała nasza aplikacja była jak najbardziej aktualna. Ok, czym jest nasz store oraz jak wygląda Dataflow? Store, możemy powiedzieć, jest takim naszym magazynem. W wolnym tłumaczeniu jest takim naszym magazynem całego stanu aplikacji, tych wszystkich danych, które możemy przechowywać w komponentach. Możemy je właśnie również tutaj przechowywać właśnie w storze i ten store będzie takim naszym globalnym zbiornikiem tych danych. Ten Dataflow generalnie opiera się na takich 4 podstawowych elementach. Jest to właśnie state, reducer, akcja oraz selector. Tutaj na tym bardzo szybkim i prostym GIF-ie możecie właśnie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Wszystko tutaj dzieje się w takiej pętli. Po prawej stronie tutaj mamy store, który zawiera właśnie te nasze dane, ten nasz state, które wykorzystujemy później właśnie w naszym UI-u. Ten UI wyświetla te dane, które są przechowywane w state'cie oraz może wykonać jakąś konkretną akcję, tutaj stworzyć event,
który spowoduje w dalszej części zmianę, update tego naszego globalnego, tego naszego state'u w tym naszym globalnym storze. Tutaj mamy właśnie część UI-ową, gdzie mamy dwa przyciski, które właśnie wysyłają event z konkretną akcją. Akcja to jest właśnie taki event, to jest taka klasa, która zawiera dane, na podstawie których będziemy wprowadzać zmianę w state'cie. Tak jak widzicie tutaj na GIF-ie właśnie leci taka akcja, tam są przechowywane dane, które wchodzą do store'a, gdzie następnie na podstawie reducera, gdzie następnie przy użyciu właśnie reducera ten state jest właśnie aktualizowany. OK. Także więc teraz omówię dokładniej, o co chodzi z tymi podstawowymi założeniami, czyli tak jak wspomniałem, akcji, state'cie, reducerze oraz selektorze. Dobra, więc czym jest na początku ten state? O czym w ogóle jest ten state? Bo tak cały czas wspominam tą nazwę. State jest no właśnie wszystkim. Tak naprawdę możemy założyć, że stanem aplikacji jest wszystko. To może być dane, które przechowujemy dla wypełnienia formularza. To mogą być historia nawigacji po naszej aplikacji. To może być, czy model aktualnie jest otwarty, tak samo czy dropdown jest otwarty i tak dalej, i tak dalej. Po prostu tutaj możemy przechowywać każdą daną, która właśnie wpływa na naszą aplikację, na konkretny stan różnych komponentów, które używamy. OK, czym jest akcja? Tutaj po prawej stronie widzicie wycinek, tak jak już wspomniałem. Akcja to jest taki nasz event, który zawiera dane, które pozwolą nam wprowadzić update w naszym state'cie. Jest to tak naprawdę właśnie klasa, która jest wysyłana przy pomocy właśnie jakiegoś event handlera. Może to być klik, może to być dosłownie cokolwiek, po prostu żeby ją wywołać z konkretnymi danymi, które lecą dalej i w efekcie wprowadzą zmiany w state'cie. I właśnie te dane lecą do naszego reducera. Reducer, no to tak jak już wspomniałem, jest tym takim elementem, który pozwala nam edytować ten nasz state, który pozwala nam wprowadzić zmianę. I teraz jak on to robi? On nigdy nie wprowadza zmiany bezpośrednio. On robi kopię naszego aktualnego stanu, następnie ją modyfikuje, a następnie edytuje cały stan. I generalnie czego nie możemy robić w takim reducerze? W reducerze nie możemy wprowadzać różnych side effectów. Nie możemy tutaj na przykład generować liczb losowych. Nie możemy wykonywać zapytań do API itd., itd. Ten reducer nie może właśnie wykonać żadnych side effectów. Tak coś się dzieje, to tak ma się konkretnie, on jest bardzo, bardzo, bardzo hermetyczny. Tak jak już tutaj wspomniałem, nie może modyfikować dokładnie aktualnie bezpośredniego state'u, musi wykonać jego kopię. Bazuje właśnie na aktualnym i nie może wykonać żadnych side effectów. Tutaj jest to dokładnie opisane na tych takich szybkich pauzach. OK, dalej. Mamy selektory. Selektory pozwalają nam właśnie wyciągnąć dane z tego state'u, pozwalają nam je użyć w naszej aplikacji właśnie, żeby na przykładowo wyświetlić coś na naszym UI-u. I no, jak one wyglądają? To jest tak naprawdę też osobna funkcja, która generalnie charakteryzuje się tym, że zapamiętuje aktualną wartość. W związku z czym pobierając tą wartość, jakby zmiany będziemy odczuwać tylko wtedy, kiedy zmiana w state'cie też już nastąpi i następnie będziemy mogli ją bez problemu zasubskrybować w naszym komponencie i na te zmiany reagować, żeby wyświetlać aktualną wartość state'u gdzieś w naszym komponencie. OK. Przechodząc do trzech takich podstawowych pryncypiów Reduxa. Pierwsza rzecz, nasz store jest naszym jedynym źródłem prawdy. Wszystko, co tam jest, to właśnie tam jest, tak? Nie pobieramy informacji z żadnych innych miejsc. Jeśli jakikolwiek z naszych współpracowników, którzy z nami tworzą jakiś konkretny projekt, chce pobrać jakieś dane, to wie, że właśnie tam, w tym state'cie, te dane są najbardziej aktualne i do nich właśnie trzeba się odnieść. Wszystkie zmiany są robione przez Pure Functions. Tak jak już w sumie wspomniałem, tutaj się głównie odnosi do naszych reducerów. Nie mamy tutaj żadnych side effectów. Jak wrzucimy konkretne dane, to otrzymamy dokładnie taki efekt, jakiego byśmy się spodziewali, czyli same input, same output.
I na sam koniec nasz state is read only. Tutaj też już w pokłosie tego, co już wspomniałem, nie możemy go modyfikować bezpośrednio. Tak, musimy wykonać kopię, a następnie dopiero wrzucić ten nasz zaktualizowany state. Ok, to teraz pokrótce o dwóch właśnie bibliotekach, które tutaj wybrałem, żeby o nich opowiedzieć. Są to na samym początku NGRX i jego może młodszy właśnie brat bliźniak, którego tutaj tak wciśnę, Component Store. Może nie do końca powiedzmy bliźniak, bo Component Store, jak sama nazwa mówi, nie jest globalnym storem, tylko jest przekazany do komponentu. NGRX charakteryzuje się tym, że umożliwia nam w zasadzie robienie tych side effectów, ponieważ pozwala nam tworzyć osobne efekty, które będą wykonywane razem z reducerem. I to jest tak naprawdę jedną z najbardziej charakterystycznych cech. I następnie NGXS. NGXS z kolei nie posiada takich czystych reducerów. On posiada coś, co można byłoby nazwać jako handlery, które są przytrzymywane w tej samej klasie co state. I one zarówno pozwalają nam na update'owanie naszego state'a, jak i wprowadzenie różnych side effectów, takich jak na przykład właśnie request do API. Okay. To teraz szybko, jak możemy w bardzo prosty sposób wprowadzić takiego NGXS-a do życia w naszej aplikacji. Mamy sobie aplikację, która generalnie przechowuje nasze wspomnienia. Możemy te wspomnienia dodawać, możemy je usuwać. Generalnie bardzo prosta sprawa. Tutaj aktualnie ona działa tak, że posiadamy tą listę naszych memorii. Jakby typ memorii można zobaczyć po prawej. Jest to po prostu ID oraz message, który jest stringiem. No więc ta posiada jakąś tą listę naszych memory, właśnie posiada metodę, która pozwala nam tworzyć nowe wspomnienie oraz posiada metodę, która pozwala nam usuwać wspomnienie. Jednak te dane są przytrzymywane tylko i wyłącznie na komponencie. Mamy tutaj po prostu tablicę memories, po której dalej w templatce jest tutaj iterowane. Tutaj w dolnej części po prostu w NG4 wszystko się dzieje. Po prawej natomiast możecie zobaczyć, jak ta aplikacja wygląda. Jest to bardzo prosta, szybki input, szybki przycisk oraz lista z batonami umożliwiająca usuwanie nam elementów. Ok, to teraz jak wprowadzić naszego NGXS-a do aplikacji? Zaczynamy tutaj oczywiście od app modułu. Chcemy, żeby ten nasz store był globalny, w związku z czym tutaj używamy NGXS module for root jako jeden z importów. Dalej w kolejnym elemencie mamy tablicę. Ta tablica będzie zawierać wszystkie state'y, które będziemy chcieli użyć. Następnie deklarujemy to, czy jesteśmy aktualnie na developmencie, czy na produkcji. No tu jest prosty warunek. I druga rzecz umożliwia nam bardzo wartościową współpracę, bardzo wartościowy czynnik, który umożliwia nam bardzo zaawansowaną współpracę właśnie ze storem, czyli dodanie DevToolsów, ponieważ właśnie Redux ma stworzone DevToolsy, które pozwalają nam na bieżąco śledzić, co się dzieje w aplikacji, czy jaka akcja jest aktualnie wykonywana, jak wygląda nasz state itd. I pozwala nam w przypadku, kiedy używamy biblioteki, która ma czyste reducery, również time travelować, czyli bezpośrednio cofnąć się do cofnąć się wstecz, tak, oraz do przodu, po prostu podróżować właśnie w czasie, w tym jak się zmieniał nasz stan, cały nasz globalny stan. Dobra. Więc teraz tak, jak już zadaliśmy sobie nasz moduł, naszego NGXS-a, to będziemy chcieli stworzyć nasz pierwszy state. Nasz pierwszy state tworzymy poprzez dodanie dekoratoru do klasy. Klasa nazywa się memory_state, dodajemy dekorator state, który będzie posiadał generyczny typ, a następnie który stworzymy później oraz przekazujemy tam bardzo prosty obiekt, który zawiera nazwę naszego state'u w przypadku memories oraz defaultowe, domyślne wartości, które tam będą przetrzymywane. Tutaj dalej już są właśnie, jak widzicie w klasie, mam zdeklarowane prywatne dwie metody, create i remove, do nich również przejdę później, to będą te wspomniane przeze mnie handlery. Ok. Tutaj w kolejnym momencie update'ujemy nasz state, żeby móc przechowywać dokładnie ten typ danych, które chcemy. Chcemy przechowywać nasze memoriesy, dlatego tutaj używam nasz memories model, naszą tablicę memories model. Jak widać, mogę go potem przekazać generycznie do dekoratora w state'cie. Oraz musiałem tutaj była konieczność zupdate'owania domyślnych wartości. I w
tym momencie wiemy już, jak będzie wyglądał state oraz co tam będzie przetrzymywane. Kolejnym elementem jest stworzenie akcji. Akcje, tak jak już wspomniałem, pozwolą nam wysyłać event, który skutkuje modyfikacją, który skutkuje update'em state'u. I mamy tutaj jakby każda akcja jest klasą. Mamy tutaj dwie klasy, create i remove, ponieważ to będą właśnie dwie podstawowe, dwie czynności, które będziemy chcieli wykonywać w naszej aplikacji. Pierwsza z nich no to właśnie create. Tutaj wygląda ta klasa tak, że przekazujemy type, który będzie nam pozwalał identyfikować naszą akcję, a następnie w konstruktorze jako parametr będzie przekazujemy, jak dokładnie dane chcemy, żeby nasza akcja mogła przekazywać dalej. W tym przypadku będzie to całe memory w naszym memory modelu, które będzie potem dodawane do state'u. Tak jak widać, tutaj jest właśnie dodane w konstruktorze, w deklaracji konstruktora. No i tak samo klasa remove, tutaj nie potrzebujemy całych danych memory, tutaj wystarczy nam tylko ID, które pozwoli nam w bardzo prosty sposób zupdate'ować state oraz po prostu potem z niego usunąć daną memory ze state'u, no i go potem zaktualizować. Kolejnym elementem będzie to, jak możemy tej klasy użyć, tych naszych akcji. Update w tym celu będziemy chcieli zupdate'ować już nasze istniejące metody w naszym komponencie. Musimy zainjektować naszego store'a, tak dajemy private store i używamy dostępnej klasy ze store'a oraz następnie wywołujemy z tej klasy metodę dispatch, której przekazujemy odpowiednie dane. To jak widać tutaj dzieje już przykładowo w pierwszej klasie. Na początku sobie tworzę konkretny model naszej memory, która będzie dalej przekazywana, a następnie jako parametr metody dispatch wywołuję konstruktor naszego create'a, naszej akcji razem właśnie z konkretnym wymaganym przez nas parametrem. No i podobnie jest w zasadzie właśnie w remove memory, gdzie przekazuję po prostu ID oraz wywołuję adekwatną akcję. Kontynuując, możemy teraz w tym momencie update'ować nasz state, czyli chcemy, żeby te zmiany zostały wprowadzone. Właśnie w tym przypadku tworzymy tutaj te handlery właśnie dla NGXS-a. Aby to stworzyć dla każdą naszą metodę, tu mamy właśnie create i remove, zajmijmy się na początku remove, dodajemy dekorator action, gdzie następnie podajemy, na jaką akcję dany handler, dana metoda ma się uruchomić. W tym przypadku, jeśli chcemy, żeby to się uruchomiła akcja create, na akcję create, metoda create to po prostu podaje małpa actions oraz memory actions create i już wszystko będzie działać, bardzo proste. I teraz co robimy dalej? Jak widzieliście wcześniej, nasza metoda create nie miała nic, była pustą metodą. Teraz tutaj będziemy jako parametr podawać nasz kontekst state'u aktualnego oraz nasz parametr, który otrzymamy od akcji. Oraz nasz parametr otrzymamy w akcji, tak jak tutaj widać, state context oraz memory action create. Następnie będziemy chcieli, tak jak to robimy w Reducerze, pobrać aktualny state i następnie go zaktualizować. Aktualny state pobieramy po prostu metodą w tym przypadku getState, a następnie aktualizujemy go poprzez setState, gdzie używamy jakby cały obecny state, używając predeparatora, dalej dajemy items i dodajemy po prostu, update'ujemy listę itemsów o naszą nową dodaną memorię, która świeżo to przyszła z naszej akcji. No i dalej, kontynuując, mamy drugą metodę remove. Tutaj został zastosowany trochę inny zabieg, więc omówmy ją sobie od samego początku. Również pobieramy nasz aktualny state, aby móc z niego, na podstawie jego usunąć nasze usuwane wspomnienie, naszą usuwaną memory po prostu prostym filtrem, a następnie używamy tutaj metody patchState, która pozwala nam ominąć to przekazywanie jeszcze raz całego state'u, tylko aktualizuje nam ten konkretny potrzebny element, w tym przypadku właśnie to nasze items. No i dobra, mamy już wprowadzone dane do state'u, wszystko z naszej memory zostało dodane i teraz przechodzimy do tego, że chcemy te dane wyciągnąć, więc stworzymy sobie selektory. Nasz selektor będzie pobierał te itemsy, które były tam w naszym state'cie i generalnie to jest w NGXesie bardzo proste, po prostu używamy funkcji createSelector, gdzie przekazujemy nasz state
a następnie po prostu wyciągamy z niego state.items. W tym momencie te dane już będą nam dostępne w każdym miejscu, gdzie będziemy chcieli użyć tego selektora, użyć tych danych. I używamy ich w bardzo prosty sposób. Tutaj wracamy do naszego memories komponentu, gdzie po prostu dodajemy do naszej zmiennej, zmienna będzie z typu observable, jest wciąż naszym memory model, z naszą tablicą memory model, dodajemy po prostu dekorator select, a następnie podajemy selektor, którego po prostu chcemy użyć, żeby dostać się do konkretnych tym danych. W tym momencie nasza tablica observable memories będzie zawierać wszystkie itemsy, które są przetrzymywane w state'cie. I tak naprawdę to już tyle. Mamy wszystko. Możemy mieć cały cykl od samego początku, od dodania memories, usunięcie memories, a następnie sprawdzenie, jak aktualizuje się nasza lista. Wymaga to tylko prostego update'u naszej templatki. Dodajemy po prostu tutaj nowe property, żeby z użyciem pipe'a async. Powiemy, żeby jest asynchroniczne, więc chcemy, żeby się na bieżąco aktualizowało zgodnie z naszymi zmianami. Dobrze, dziękuję za uwagę. To jest koniec prezentacji. Czy są jakieś pytania? Ok, dziękuję. Jeśli nie ma pytań.